Szanowni Państwo, w tym filmie pokażę, jak jednym narzędziem przygotowałem zabawkę dla synka. To wyjątkowy materiał, który powstał w odpowiedzi na wyzwanie Wooden Help Challenge, do którego nominował mnie Marcin z kanału CCZ Czas Coś Zrobić, a zainicjował je Mariusz z kanału Gizmo Garage. Dokładne wyjaśnienie tej idei znajduje się w opisie do tego filmu. Krótko mówiąc, tworząc coś z drewna, staramy się Was zachęcić do pomocy pani Zofii, mamie jednego z naszych kolegów. Jak wiecie, rzadko Was o cokolwiek proszę, unikam nawet apeli o polubienia czy subskrypcję, ale tym razem zachęcam. Pomóżcie tak jak potraficie, także dobrym słowem czy udostępniając informację o tej akcji dalej. Pani Zofio, proszę się trzymać, wszystko będzie dobrze. Tematem wyzwania jest wykonanie czegoś z drewna. Ja przy okazji chciałem zobaczyć, czy możliwe jest zrobienie tego jednym narzędziem. Wybrałem moją ulubioną multiszlifierkę Bosch Gero 12V wraz z odpowiednimi przystawkami i akcesoriami. Skorzystałem z kantówki sosnowej o przekroju 20×50, wałka sosnowego o średnicy 20 mm, pręta o średnicy 2 mm oraz kołka meblowego o średnicy 6 mm. Zależało mi, żeby powstający pojazd był kompatybilny z typowymi systemami torów drewnianych. Najpierw multiszlifierka na stojaku, opuszczona w dół z zainstalowanym frezem do cięcia drewna. Odmierzam i odcinam kawałek kantówki o pożądanej długości. Będzie to podwozie oraz kabina naszej lokomotywy. To cięcie trzeba wykonywać powoli. Ponadto nie zamocowałem stabilnie stojaka do podłoża, można było też przygotować przekładnicę, jednak długość cięcia nie była zbyt duża, więc efekt był nie najgorszy. Aby uzyskać odpowiedni kształt, zostało mi jeszcze wycięcie prostokątnego fragmentu, który odmierzam i wycinam niczym na pile włosowej. Teraz czas na kocioł. Przymierzam wałek do już gotowej podstawy, tak aby był minimalnie krótszy i znowuż wycinam, korzystając z frezu do cięcia drewna. Czas na koła. Zdecydowałem, że ten malutki parowozik będzie miał 4, każde o grubości 2 mm, tak aby mieściły się w rowki torów. Czas na przeszlifowanie wyciętych elementów. Wykorzystuję do tego multiszlifierkę zamocowaną na imadle Dremela z zainstalowaną tarczą do szlifowania. Szlifuję koła, kocioł i podwozie z budką maszynisty. Teraz czas nawiercić otwór w wałku reprezentujący kocioł, aby można było zamontować tam kołek meblowy o średnicy 6 mm reprezentujący komin. Aby skleić kocioł z podwoziem, zeszlifuję wałek na płasko po drugiej stronie komina. W tym celu przygotowałem sobie z odpadu po starych testach taki prosty przyrząd z 2 kołkami. Jeden wejdzie w otwór przygotowany na komin, drugi będzie stabilizował i uniemożliwiał obrót wałka. Na multiszlifierkę zakładam wałek szlifierski i teraz ustawiam ją na statywie prostopadle oraz możliwie nisko. Niestety, ponieważ wciąż jest to dosyć wysoko, będę musiał użyć dodatkowego klocka drewnianego. Uzyskałem w ten sposób mini szlifierkę bębnową, która pozwoliła mi zeszlifować odpowiednią warstwę materiału. Czas teraz nawiercić otwory pod osie. Zaznaczam miejsca pod otwory i nawiercam. Teraz podobne otwory wykonam w wyciętych kółkach. Aby wyznaczyć ich środek, pomagam sobie przyrządem od mikrotokarki. Wydaje mi się, że wiercenie byłoby troszkę łatwiejsze, gdybym miał jakieś imadło maszynowe. Teraz czas przygotować kabinę maszynisty. Zaznaczam, gdzie powinno znaleźć się okno i nawiercam otwory.
a następnie regularny kształt wycinam, korzystając z frezu do cięcia drewna. No to czas skleić kocioł z podstawą. Gdy połączenie schnie, ja docinam z prętu dwie osie na długość, która zagwarantuje mi właściwy rozstaw kół. Dlatego wspomagam się drewnianym torem. Gdy już klej związał, mogę całość połączyć. Przez nawiercone otwory przeprowadzam osie, a na ich końce przyklejam przygotowane kółka, używając kleju cyjanoakrylowego. Gdy układ jezdny jest już odpowiednio ułożony, spryskuję całość aktywatorem, co powoduje błyskawiczne związanie kleju. Na koniec kołek meblowy, jako komin, wklejam go w nawiercony otwór, używając zarówno kleju cyjanoakrylowego z aktywatorem, jak i kleju do drewna. Czas na końcowe szlify. Najpierw zewnętrzne części kół, przede wszystkim żeby zeszlifować delikatnie wystające fragmenty osi. Do tego celu wykorzystuję tarczę szlifierską. Na koniec czas na sfazowanie niektórych krawędzi. Tutaj użyłem jeszcze dodatkowo przystawki do nadawania kształtów, na której łatwo uzyskać kąt szlifowania 45 stopni. Na koniec jeszcze dodatkowe poprawki wykonane ręcznie frezami diamentowymi z wykorzystaniem przystawki do prac precyzyjnych. Pozwoliło to głównie usunąć nadmiar kleju i poprawić detale. No i parowóz dla synka gotowy. I aby ta szczytna inicjatywa trwała dalej, pozwolę sobie nominować Pawła Krajewskiego. Jeśli jeszcze nie znacie jego kanału, to przy okazji serdecznie zapraszam. To jeden z nielicznych znanych mi kanałów, które słucha się równie wspaniale jak ogląda. Obejrzyjcie też, co przygotowały inne nominowane osoby. A na sam koniec raz jeszcze pozwolę sobie zachęcić do udzielenia wsparcia pani Zofii.